Dzień dobry Państwu! Nazywam się Monika Bernasiak, a dzisiaj przychodzę do Was z prezentownikiem męskich zapachów. Fantastyczne zapachy, fantastyczne propozycje i dla młodych mężczyzn, i dla mężczyzn dojrzałych, i dla takich, którzy rzeczywiście wymagają od pachnideł ogromnej projekcji, ogromnej trwałości i nieskazitelnej, słuchajcie, takiej oryginalności. I dzisiaj Wam przedstawię takie perełki, które według mnie naprawdę zasługują na to, aby być dostrzeżone na półkach perfumerii i na to, aby mogły być prezentem w te właśnie nadchodzące święta. Otóż zaczniemy od marki Roberto Cavalli. Roberto Cavalli Uomo, ale w wersji La Notte. To orientalne, piękne, fuchsia perfumy dla mężczyzn, takie lekko niebieskie, nie wiem czy widać, wyprodukowane, słuchajcie, bodajże w 2018 roku. Przepięknie balansujące akordy bergamotki, lawendy, kardamonu, szałwi. Myślę, że ogromną dawką również gałki muszkatołowej, pieprzu, skóry, fasoli tonka i oczywiście w bazie takiej prawdziwej męskiej paczuli. Jego delikatna słodycz nie poraża. Wraz z dominującą w miksturze taką nutką lekkiej kremowości, w dodatku tej właśnie aromatyczności przypraw i szlachetności przypraw, to naprawdę dobre pachnidło na cały rok. I lawenda, i cytrusy, które tak orzeźwiają tę całą kompozycję, myślę, że idealnie współgrają. Taki ciepły zapach, a jednocześnie wyrazisty. Wykwintny, a jednocześnie taki klasyczny. Jeżeli mężczyźni lubili wcześniej na przykład Carolina Herrera Brief albo Jean Paul Gaultier Essence, to według mnie to będzie pachnidło idealne w punkt. Takie totalnie bezpieczne. No i cena. Według mnie bardzo korzystna, jeżeli bierzemy pod uwagę jakość i cenę. 4-5 psików na 8-9 godzin całego dnia pracy. Fajna, zadowalająca projekcja i według mnie naprawdę fajna, taka nieskazitelna, świeża nuta, naturalna. Nie jakaś sztuczna, nie chemiczna, nie taka przekłamana, tylko naturalna. Więc mężczyźni, którzy lubią zapachy inne, a jednocześnie takie troszeczkę właśnie przyprawowe, powinni spróbować tego zapachu. Naprawdę dobry zapach, dobra jakość, dobra cena. Warto go sprawdzić. Kolejny zapach to zapach z marki Guerlain i będzie to woda L'Homme Ideal, ale w wersji Extreme. Coś tutaj się zadziało w butelce. Przypuszczam, że również się coś zadziało w samym zapachu. Ja nie jestem aż takim dobrym nosem, jeżeli chodzi o męskie zapachy. No zresztą nie nosiłam nigdy tego pachnidła sama, więc nie potrafię Wam dzisiaj powiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy tą wersją, a tą z czerwoną etykietą. Bynajmniej oba podobają mi się tak samo. Piękne zapachy, które wypuścił sam Terry Wasser. Ten zapach wyszedł bodajże w 2020 roku, więc wcale nie jest taki stary. I słuchajcie, co tutaj mamy? Znów lawendę, ale tutaj już w troszeczkę innym wykonaniu. Lawenda taka troszeczkę bardziej elegancka, bardziej wykwintna, w towarzystwie pięknego migdału, w towarzystwie, słuchajcie, takiego zadziornego akordu różowego pieprzu i również rzeźką bergamotką otwierający się. Ale jak ten zapach zaczniemy wąchać, to nie możemy zapomnieć o absolutnie soczystej, naturalnej śliwce. Śliwka, zobaczcie, tytoń, skóra, paczula. Co macie od razu na myśli? Tom Ford, tabaka wanilia, prawda? Zapach z ogromnym potencjałem. Według mnie naprawdę z ogromnymi ambicjami, wręcz na każdą okazję. Czy też na randkę, czy też do pracy. Nie jest słodko, choć jest słodko, ale nie za słodko, nie jest zbyt orientalnie i nie jest zbyt korzennie. Jest to zapach zrobiony idealnie w punkt. Na skórze te perfumy mogą się okazać tak niesamowicie kokieteryjne, przyprawowo-drzewno-migdałowo-miodowe, że naprawdę aż się chce ten zapach ponosić, nawet będąc kobietą. Więc zdecydowanie ja bym tutaj wzięła pod uwagę mężczyzn, którzy cenią jakość zapachu, cenią taką nie szablonowość, to wszystkie będą bardzo oryginalne, ale taką nieskazitelną,
idealną proporcję pomiędzy tą właśnie śliwką soczystą, pomiędzy migdałem i pomiędzy takim akordem trochę ostrzejszym, akordem właśnie, akordem skóry i paczuli. I wcale nie będzie to zapach, o którym łatwo zapomnieć. Według mnie naprawdę piękna kompozycja. Ta skóra tutaj z tym tytoniem to jest idealnie, słuchajcie, wybalansowana nuta i ten aromat tego suszu tytoniu. Piękny zapach, naprawdę. Ja go polecam z całego serducha. I tę wersję, i tę czerwoną, ja myślę sobie, że one oba są równie pięknie i równe, warte poznania i warte potestowania, a w szczególności dla mężczyzn, którzy naprawdę cenią taką jakość w zapachu. Więc ja jestem osobiście zaczarowana, oczarowana tym zapachem i tę wersję polecam, zdecydowanie polecam wszystkim, więc czy to będzie randka, czy spotkanie biznesowe, czy też klasyczny, zwykły dzień, który warto po prostu celebrować, też może być absolutnie podstawą do tego, aby użyć takie właśnie owe pachnidło, piękne pachnidło. I kolejny zapach to jest, słuchajcie, killer nad killery, totalny killer. Sauvage w wersji Elixir, czyli Dior. Dior w pięknym wykonaniu. Sam oczywiście François Demachy stworzył to pachnidło rok temu. Zostało wypuszczone na rynek. Dlaczego mówię tutaj totalna perełka? Dlatego, że mamy tutaj przede wszystkim niesamowitą trwałość. Teoretycznie przyprawy, cynamon, gałka, kardamon, mnóstwo takiej zawadiackiej lukrecji z lawendą, bursztyn w bazie, drzewo sandałowe, wetyweria i paczula. Ale tak naprawdę to mamy tutaj tak nieskazitelnie wszystko pięknie zbalansowane i tak skrupulatnie połączone, że rzeczywiście ten zapach po prostu jest oryginalny i taki wszechobecny. Nie da się go nie zauważyć. Jest idealny do garnituru, jest idealny również do sutę. Jest po prostu idealny. Gdy mężczyzna chce zabłysnąć i chce być zauważony, wydaje mi się, że to będzie po prostu idealny wybór. Elixir. I ta jakość, ten zapach potrafi pachnieć naprawdę na skórze cały dzień, naprawdę cały dzień, mimo mycia i mimo innych higienicznych rzeczy, które można zrobić ze skórą. Naprawdę zniewalająca trwałość, akord przypraw, totalnie oryginalny, niesamowicie pięknie zbalansowany z akordem kremowości i absolutnie nie ma tutaj nic jakby przesadzonego. Nic. Jest paczula, jest bardzo ciepła ambra, jest taka pikantna mieszanka przypraw. Dla mnie ideał. I taka myśl moja, spieszmy się kupić właśnie tę wersję Dior Elixir Sauvage, gdyż może być szybciutko zmieniona. A to by było po prostu niesamowita strata. I kolejny zapach to będzie już perełka. Perełka, taka typowa perełka zapachowa, która rzeczywiście jest do kupienia dzisiaj w fantastycznych cenach. Jest to Baldassarini Ambre. Jest to orientalno-drzewny zapach, który troszkę nawołuje do akordu Boss Botlet. Ale tak naprawdę dla mnie on jest dużo cieplejszy i dużo bardziej taki ułożony. W głównej tutaj nucie, jak mamy nawet w nazwie, jest oczywiście ambra, piękna ambra, ale tak jak powiedziałam, Boss Botlet, czyli co? Jabłko i takie nuty mocno wyraziste, takie mocno orientalne, gdzieś słuchajcie, fiołek, akord fiołka, gdzieś akord skóry, pięknie zbalansowany, naprawdę dobre nuty drzewne, nic tutaj nie jest syntetyczne, jest tak idealnie w punkt dosłodzone wanilią, troszkę labdanum. Mimo tego, że jest zwierzęcy akord, według mnie jest bardzo bezpieczny zapach. Bardzo miękki, ciepły, bezpieczny. I tutaj widzę mężczyznę, który po prostu lubi ładnie pachnieć. Nie będzie to zapach bardzo odkrywczy ani intrygujący, ale będzie to elegancki przyjemniaczek dla każdego. Bardzo komfortowy, bardzo bezpieczny. I ja tutaj widzę mężczyznę powyżej 40 roku życia. Dla młodszych myślę, że nie do końca, ale czemu nie? Warto spróbować. Na pewno jest bardzo dobra cena.
i zdecydowanie jest dobra jakość do tej właśnie ceny, więc myślę, że warto go sprawdzić. Projekcja będzie tutaj raczej bliskoskórna, ale trwałość 8 godzin spokojnie. Więc mimo tego, że ten zapach jest prosty, jest taki dość czytelny, to jest według mnie bardzo przytulny i bardzo wytworny, więc myślę, że warto go sprawdzić. I kolejna nowość będzie to zapach od Disquerta. Disquert, czyli już cenowo niższa półka, ale jakże niedobry zapach. Słuchajcie, piękny zapach, piękne pachnidło, które naprawdę pachnie dokładnie tak zielono, jak ta butelka wygląda. Zobaczcie, piękne, drzewne, aromatyczne i takie czysto naturalne, brzmiące komponenty. Naprawdę. Piękny zapach. Od samego początku. Pierwsze nuty cytrusowe, mocno aromatyczne, mocno, słuchajcie, takie rześkie. Gdzieś tam właśnie bergamotka, gdzieś tam nuty pieprzu, które tak łagodzą te cytrusowe, ostre nuty. Piękne drzewne akordy ambroksanu, piękne takie akordy delikatnej paczuli i piżma. Niezwykle naszalny, niezwykle prosty, myślę, że również bardzo taki przyjemny w odbiorze. Niezbyt wytrawny i niezbyt pikantny. Niektórym ten zapach się kojarzy z Hermesem. Dla mnie on nie kojarzy się z Hermesem, ale na pewno będzie się podobał mężczyznom, którzy lubią Hermesa. Będzie się też podobał mężczyznom, którzy lubią Versace Pour Homme. Więc myślę, że zdecydowanie spodoba się mężczyznom, którzy lubią Dolce Gabbana The One, czyli dobre zapachy, dobrze skrojone i naprawdę dobrze pracujące na skórze. Absolutnie niechemicznie i nie tak sztucznie i nie tak przeszkadzająco. Więc myślę, że warto byłoby sprawdzić, tym bardziej, że ten zapach ma ogromną trwałość. Naprawdę, projekcja również bardzo, bardzo dobra. Więc myślę, że spokojnie wypełni przestrzeń przez kilka pierwszych godzin noszenia i będzie idealny nawet na wieczór, żeby jak najdłużej być na skórze każdego mężczyzny. Wydaje mi się, że pewniak, jeżeli chodzi o facetów, którzy lubią zapachami emanować i którzy tych zapachów raczej używają dużo i raczej nieoszczędnie je stosują, to wydaje mi się, że idealny pomysł na prezent. Naprawdę. Greenwood od Disquerta. I kolejny zapach, słuchajcie, który ja tutaj bardzo lubię i bardzo cenię, dlatego też, że ma duże podobieństwo do Creeda, a że Creed jest dzisiaj totalnie nie w półce cenowej prezentów, wydaje mi się, że absolutnie, to słuchajcie, polecę Wam fantastyczny zamiennik. Ja o tym już mówiłam kilka razy, ale muszę powiedzieć jeszcze raz, że Montblanc Explorer naprawdę to jest zapach wart polecenia. Piękne, aromatyczne perfumy, które gdzieś tam mają w akordach dużo nut drzewnych, ale w otwarciu mają piękne nuty cytrusowe. Również cytrusowe, podobne jak Disquert z różowym pieprzem. I nuty, słuchajcie, takie doprawione szałwią. Gdzieś tam piękne akordy wetywerii, takiej ułożonej wetywerii i oczywiście ocieplone ambroksanem. Piękny zapach, naprawdę. Gdzieś tam w tle się jakieś ziarnko takiego kakaowca wysuszonego, słuchajcie, słońcem tkli i w rezultacie jest to zapach, który pachnie słodko, świeżo, drzewnie, ale jednocześnie tak lekko kwaśnie i tak idealnie zbalansowany, idealnie, słuchajcie, naturalnie brzmiący. W ogóle nie krzykliwy, dla młodych mężczyzn, dla mężczyzn, którzy kochają właśnie akordy takie elegantsze, a jednocześnie takie trochę bardziej sportowe. Dla mężczyzn, którzy lubią ciepłe nuty, którzy lubią nuty takie troszeczkę bardziej gourmand nawet. Dla mężczyzn, którzy nawet lubią Milion czy Invictus. Myślę, że dla każdego faceta, dla młodego faceta będzie to idealny prezent. Naprawdę. Jestem tego praktycznie pewna, że to będzie idealny prezent. Powiedzcie same, dziewczyny, jeżeli znacie takich mężczyzn, którzy mieli Montblanc Explorer, to na pewno wiecie o tym, że to jest zapach, który po prostu mężczyźni cenią. I kolejny zapach, który dzisiaj tutaj Wam przedstawię, to Loewe. Loewe 7.
Loewe 7 ja mam tutaj wersji Cobalt. Zdecydowanie wolałabym poopowiadać Wam o wersji bez napisu Cobalt, bo to jest mój ukochany zapach. Ale dzisiaj przyniosłam Wam specjalnie wersję Cobalt, aby Wam po prostu tu ją pokazać. Jest to przepiękny zapach. Drzewno, uwaga, kwiatowo-piżmowy, więc słuchajcie, może być spokojnie stosowany dla kobiet. Także mówię o zapachu bez dopisku Cobalt, ok? Mamy tutaj dużo różowego pieprzu, dużo jabłka, gdzieś tam kadzidło, neroli, gdzieś tam akord róży. Pięknie dużo, słuchajcie, akordu wetywerii, cedru. Przepiękne pachnidło, naprawdę niesamowicie zbalansowane nuty, pięknie podane, bardzo oryginalnie brzmiące. Ten zapach również jest tak charakterystyczny i tak specyficzny, że się o nim po prostu nie da zapomnieć. Ja tak jak Wam mówię, lubię tę starą wersję, bo ona ma taki jeszcze bardziej pikantniejszy wydźwięk, ale ta nowa wersja, właśnie w tym samym opakowaniu, co trzymam, tylko bez napisu Cobalt, również jest godną polecenia, więc ja z całego serducha Wam polecam i według mnie pachnidło naprawdę godne testów. Piękna jakość, polecam. I kolejny zapach również dla młodszych mężczyzn, ale myślę sobie, że tutaj akurat nie ma według mnie o tyle, co Ambre miał wiek, to ten zapach nie ma wieku, aczkolwiek młodym mężczyznom się podobać będzie na pewno. To będzie Zadig This Is Love. Po prostu, for him. Piękny zapach, bardzo mocno usytuowany na bazie takiej kremowej, bo tutaj mamy w głównej mierze właśnie drzewo sandałowe, ale oczywiście mocno także aromatyzowany. Gdzieś tam, słuchajcie, jakieś pikantniejsze nuty, ale czego tak naprawdę w teorii podano nam tylko 3 składniki w tym zapachu. Drzewo sandałowe, bergamotka i bodajże kwiat pomarańczy. No na pewno kwiat pomarańczy. Kwiat pomarańczy zresztą jest wyczuwalny w tym zapachu, a w szczególności wtedy, kiedy on się na skórze zacznie utleniać i kiedy zacznie na skórze tak pięknie emanować, kiedy jest cieplejszy dzień. To kwiat pomarańczy to dosłownie tak jak w Toma Forda zapachu mandarino czy też neroli. Pokazuje taką piękną właśnie ciepłą jakość. W zimniejsze dni mam dużo obserwacji, jeżeli chodzi o ten zapach. Ten zapach potrafi bardziej żywiczne akordy pokazać, bardziej słodkie akordy i uwaga, nawet bardziej dymne, takie kadzidlane, więc jest niesamowicie, słuchajcie, kameleon, tak? Zmienny niesamowicie. I na pewno jest bardzo oryginalnie brzmiący. Mimo tego, że jest, tak jak mówię, tutaj w 3 składnikach opisany, ale jest na pewno dosłodzony wanilią. Jest również przepięknie podana właśnie ta baza sandałowego drzewa, więc taka kremowa, otulająca, bardzo bezpieczna woda, czyli mimo tego, że ma taką, no zobaczcie, taką dość oryginalną butelkę, oryginalne kolory, żółta, niebieska, to powiem Wam szczerze, że to pachnidło jest bardzo bezpieczne dla młodych mężczyzn, więc na pewno ten zapach znajdzie się również w takim rankingu dla nastolatków, przepraszam. Mimo tego, że jest lekko pudrowy, mimo tego, że jest właśnie lekko waniliowo brzmiący tak kwiatem pomarańczy, to zdecydowanie zapach bardzo radosny, bardzo optymistyczny i taki w punkt, słuchajcie, na szare, zimne i nieprzyjemne dni. I co? Ostatni mi tutaj został. Ostatni zapach, który mam do zaprezentowania. Ten zapach już będzie zdecydowanie dla mężczyzny takiego wymagającego, dla mężczyzny dojrzałego, dla mężczyzny, słuchajcie, niesamowicie takiego zuchwałego. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy akordy bardzo podobne do Gucci Pour Homme. Na pewno znacie Gucci Pour Homme, więc dużo o tym zapachu można byłoby mówić. Nieskazitelnie czysty, bardzo, słuchajcie, taki męski, taki wydźwięk prawdziwego mężczyzny. Bardzo bogaty w składnikach, na pewno bardzo bogaty. Zdecydowanie taki ambrowo i tak przyprawowo podany. Zdecydowanie przyprawowo. Ulepszony, można byłoby powiedzieć, że inny Gucci Pour Homme. Również go stworzył Michael Almirac. Co mogę o nim powiedzieć? Na pewno mamy tutaj akord skóry, mamy tutaj dużo akordu agaru, dużo akordu drzewnego, gdzieś tam wetywer, gdzieś również takie akordy pikantniejsze z pieprzem.
Można byłoby sobie wyobrazić, że to jest takie troszeczkę bardziej noszalne pachnidło niż Gucci Pour Homme. Mimo tego, że właśnie Gucci Pour Homme jest zapachem bardzo dzisiaj poszukiwanym i bardzo drogim, i bardzo nieskazitelnie takim przez wszystkich chcianym, to według mnie jest zapachem nie dla każdego. Jest zapachem zdecydowanie nie dla każdego i Bentley jest takim zapachem bardziej ułożonym i bardziej noszalnym aniżeli Gucci Pour Homme. Ja Wam powiem szczerze, że ja nie pamiętam, jak dokładnie pachniał Gucci Pour Homme. Wiem tylko, że te podobieństwa tutaj są naprawdę ogromne, więc jak ktoś kochał ten zapach stary, to powinien koniecznie sprawdzić, jak pachnie Bentley. Dużo pikantniejszych nut, dużo takich ciepłych nut, czyli przyprawy, bursztyn, gdzieś tam właśnie ten agar podany na takiej mszlistej, drzewnej bazie z dodatkiem takiego szlachetnego imbiru. Niezwykle męski, niezwykle wyrafinowany, zdecydowany, prawdziwy samiec alfa. Idealny dla mężczyzn kochających zapachy mocne, wyraźne, kochających zapachy takie nieskazitelnie czysto brzmiące. Zdecydowanie. I dla garnituru, i do... No i może do mniej zobowiązujących ubrań. Na pewno garnitur tutaj to jest takie wyobrażenie tego zapachu, tak? Tutaj jest ta kompozycja oparta właśnie na takich idealnych składnikach, które my możemy sobie wyobrazić właśnie jako taką elegancję, jaką taką dozę takiego wykwintnego faceta, takiego dojrzałego, eleganckiego, ale jednocześnie takiego pewnego siebie faceta. Polecam, potestujcie, bo zapach naprawdę jest bardzo trwały. Jest bardzo trwały, to jest w ogóle wersja wody perfumowanej, więc to, że jest bardzo podobny, to, że stworzył ten sam perfumiarz i to, że jest to woda perfumowana, to chyba na więcej nie trzeba namawiać. I jest dostępny, słuchajcie, w niedużych cenach, więc myślę, że to by był dobry też argument. Ja chyba jeszcze nie powiedziałam o najnowszym skandalu. Najnowszy skandal, La Parfum, męski, Pour Homme, ale La Parfum, czyli znów Jean-Paul Gaultier. Idealny, słuchajcie, zapach dla mężczyzn, którzy kochają się w zapachu 1 Million. Dla mężczyzn, którzy kochają zapach Jean-Paul Gaultier, skandal. Jean-Paul Gaultier również La Malle, Ultra La Malle, Essence. Piękne pachnidło. O, jakie to jest, słuchajcie, piękne pachnidło. Dużo fasolitonka, dużo akordu takiego bogatego, przypraw. Myślę, że dużo również lawendy. Niesamowicie dużo wszystkiego. Jest tutaj niby w teorii napisane bodajże w 3 składnikach opisany ten zapach, ale tak naprawdę jest tutaj bogactwo. Ja czuję taki esencjonalny eliksir również różany. Myślę, że mógłby być tutaj nawet olejek dawana, czyli takie bogactwo znowu akordu słońca. Piękny, bardzo wysuszony zapach. Na pewno nie jest tutaj nic mokrego, wilgotnego, nic takiego mocno wyuzdanego, nic takiego wulgarnego, ale jest intryga i jest tutaj dużo słodyczy, dużo słodyczy. Jeżeli ktoś kocha właśnie słodkie akordy typu 1 Million, czy też typu nawet Dior Sauvage, ale wersji Elixir, czy właśnie Ultra Malle, będzie zachwycony. Tutaj duże podobieństwo do klasycznego skandala, aczkolwiek ten wydaje mi się, że jeszcze bardziej taki ciepły, jeszcze bardziej taki otulający, jeszcze bardziej taki gęstszy. Tak, skoncentrowali go na maksa, naprawdę. Dobry zapach. Według mnie bardzo dobry zapach. W ciemno można kupować wszystkim facetom, którzy mają u siebie na półkach 1 Million. Uwierzcie mi, to jest zapach pewniak. No i co? I tyle. Tyle zapachów, 10 zapachów, fajne pomysły na prezenty dla każdego mężczyzny. Myślę, że coś znajdziecie. Myślę, że na pewno coś oryginalnego, prawda? Dziękuję Wam pięknie za uwagę i do usłyszenia w kolejnej recenzji. Pa, pa!